Grawitacyjna wentylacja to jest taka wentylacja, czy to jest wentylacja, bo ktoś mi kiedyś mówił, że jedno jest z silnikiem, wiecie, mechanicznie, a drugie jest jakby samo się dzieje. Dobra, to ja mówię wentylacja, może źle, zapomniałem. Naprawdę wszystko, nic nie połamane i kaput. No i kaput. Już wam nawet pokazuję z bliska. No i teraz trzeba jakimś cudem i chyba tą też trzeba będzie wypierdzielić. Ale nie, bo wtedy ją nie założę. No dobra, trzeba będzie myśleć. Nie jest. Już prześwietlasz jajca, tak? No to nie jestem pewien. Jeszcze później zobaczymy. Ile ich mamy? 30 jajek. Jedno Marcinek upuścił. Żartujesz kiedy? A no jak je ładowałem, kurde, w rękach mi się zgniotło. Marcin się przymierza teraz do robienia... Klaudia, ale to ja mam wciągać ten brzuch, czy nie? Tak, masz wciągnąć. No nie, no dobrze. W tym momencie jesteśmy tutaj z boczku. Tylko nie z boczku. No, kochanie, ale poczekaj zanim... Dobra, no wierć. Okej, to ja za chwilę wam opowiem. To ja odpowiem. Dobrze. Więc tu musi być dziura. Ale kochanie, dlaczego dziura? Ponieważ mamy tutaj zamontowaną, jak w każdym kontenerze, zresztą chyba w wielu domach powinna być grawitacyjna wentylacja. Grawitacyjna wentylacja to jest taka wentylacja, czy to jest wentylacja, bo ktoś mi kiedyś mówił, że jedno jest z silnikiem, wiecie, mechanicznie, a drugie jest jakby samo się dzieje. Dobra, to ja mówię wentylacja, może źle, zapomniałem. Czyli na dole macie z jednej strony mieszkania wciąg powietrza, a wyciąg na górze, czyli jak jest ciepłe powietrze, ono jest wysysane i po prostu ustalacie tutaj sobie przepływ, albo z drugiej strony na tym takim pokrętle, to później pokażę, sobie przepływ w mieszkaniu i nie musicie wtedy, w pewnych momentach nie musicie otwierać okien, czy jak jest na pewno bardzo duszno i macie klimatyzację albo podgrzewacie, to po prostu delikatnie cały czas wam daje dostęp świeżego powietrza. Mega ważne w małych takich mieszkankach jak my mamy, ponieważ no szybciej się kończy tlen po prostu. Momencik, zanim jeszcze zaczniesz wiercić, ja bym chciała tutaj powiedzieć, że za membraną tam już jest dziura zrobiona, łącznie też w samej strukturze jest kontenera. Przeprowadzona aluminiowa 10-centymetrowa taka rura, wiecie, taka harmonikowa. Tak, i to wszystko jest przygotowane. Ja tylko teraz muszę podłączyć to, znaczy zamontować to, podłączyć to do aluminiowej tam rury, co nie? Wyciąć dziurę, włączyć, podłączyć, no i z tamtej strony zamontować taki, no żeby dziury nie było, taki ładny, biały wywiecznik. I dzisiaj właśnie to jest mój plan, że skończyć to z dwóch stron, no i podnieść jeszcze o jedną deskę tu i tam dookoła i mi się wydaje, że to już będzie na tyle. Dobranoc. Dobra, no to mamy dziurę. Widzicie? W tą dziurę wchodzi to dziadostwo. To jest bardzo kretyńsko zrobione. To jest nierdzewne, czyli jest porządne. Natomiast kretyn nie pomyślał o tym, że jak to zamontować. Popatrzcie. No jak ja mam to zamontować? Jak? Nie ma tu żadnych śrubek, nie ma tu żadnego. Wzięli to, skleili, zamiast dać jakieś, wiesz, uchwyty, na przykład takie coś wsuwane. I na dobrą metę powiem wam, że mam problem. I tak samo jest tu głupotą. To są albo chcą robić bardzo tanio, albo po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co designują. Tu zawsze powinna być siatka, ponieważ jest to nierdzewne, czyli jest to na zewnątrz. Jak jest na zewnątrz, to może wejść mysz. Rozumiecie? Otwieram wentylację. Otwieram wentylację i co ma mysz? Prostą drogę do domu. Albo w środek ściany, jak się przegryzie przez rurę gdzieś. Także takie właśnie niedoróby się robi, ale i tak lepszych nie ma. No to kochanie, a to mysz nam wejdzie? Tak. Nie, no nie wejdzie, bo ja tutaj wytnę nam siatkę. Aha.
Rozumiesz? I włożę siatkę, więc tak zabezpieczę od myszy, a od tego to ja do tej pory nie wiem jak robić. Ja to muszę wyciąć, to musimy wyciąć. Wiesz, ja to wtedy zamontuję na śrubach, tutaj, przykręcę śrubami jakimiś nierdzewnymi i znowu trzeba będzie jakiegoś kleju tu użyć i to przykleić. No. Masakra umysłowa. Nie lubię tak. Powiem wam, że nie lubię, bo to wcale nie jest tanie. Marcin tutaj wziął sobie takie deseczki, widzicie, o tutaj jedną dał. Tak, bo to bo myślałem, bo chodzi o to, że wiecie, tu prawie nie ma już deski, co nie? Tutaj. Widzicie, tu już prawie nie ma deski. I bałem się, że po prostu no, musi się czegoś trzymać, także ja tutaj też przykręcę. No i będzie to jakby złapane na sztywno. Cholera, no to jeszcze, no dobra, to jest kupę zabawy i tak. To trzeba tak, właśnie taka rzeźba, no jak... Nie rozumiem dlaczego coś, wiecie, raz robione nie może być zrobione jakoś tak no porządnie, żeby komuś teraz robić robotę. Będzie bardzo ciężko wywalić, żeby nie zniszczyć tą gumę. Powiem wam, że no nie wiem, może nożem tu przejdzie, mam nadzieję. Jakoś to się później wyskrobie. Tita? To jest jakby rura przygotowana już jakiś czas temu w domu. No i teraz trzeba jakimś cudem i chyba tą też trzeba będzie wypierdzielić. Ale nie, bo wtedy ją nie założę. No dobra, trzeba będzie myśleć. Tutaj będzie dobrze chyba. Ale najpierw no niestety muszę to... Bo tu masz rzeźbę. Of the world, what's in the life you never could affirm. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. Misiu, no przecież pancia musi posprzątać, no. A, widzicie, Thanos się tu wprowadził, już teraz powoli idzie Azja, no nie da rady posprzątać, no. A my tutaj musimy, tak, widzisz, mówiono nam, żeby zrobić, ja zapominam a ciągle. co takiego? Powinienem tutaj listewkę dać, wiesz? Widzisz, że troszeczkę się ugina? No bo jak tyle ciężarów jest, no to nie ma co się dziwić. O, dostał orzeszka, już zadowolony. Tak, już sobie poszedł, no bo ja teraz staram się tu posprzątać, bo zaraz będę mydełka robiła. To jest jedno, że mydełka będę robiła. Jeszcze podłogę została do umycia. A przy okazji, jak tu już jesteśmy, to będziemy teraz prześwietlać jajeczka. A no właśnie. Powiedz, Marcin. Bo od Cezara, na pewno znacie naszego widza Cezara Kruka i to są czubatki staropolskie, które mamy i dostaliśmy od niego właśnie jajeczka. Dzięki Cezary to mega sprawa. Zresztą myśmy już ci prywatnie mówili, no teraz dziękujemy na wizji. Mamy 30 jajeczek, teraz tak malutko, mogliśmy trochę swoich dołożyć jajek, wiecie, ale zapomnieliśmy, nie wiem, to było tak wszystko, te broilery nas po prostu wykańczają, jest to bardzo dużo pracy, intensywna praca, tak jak one szybko rosną, tak my dużo pracujemy. No i dlaczego? Dlatego, że chcemy, bo mamy kilka metod seksowania, znamy kilka metod seksowania kurczaków siedmiodniowych. Od koguty, od niosek jesteśmy w stanie oddzielić. Prawdopodobnie, więc w teorii, jak zwykle, my mamy teorię dosyć bogatą, ale praktyki mamy mniej akurat z tym, więc będziemy je sprawdzać, zaznaczać,
damy im podrosnąć, zobaczymy jak bardzo się pomyliliśmy lub nie i tą metodę jakby wam też zaprezentujemy, żebyście, no jeśli nie macie takiej potrzeb jak my, nie musieli odchowywać kogutów aż do czasu powiedzmy tych 3-4 tygodni, jak pojawiają się dzwonki i grzebienie. Także Dobrze, to czyli jest co, taka nasza teraz metoda. sprawdzamy? No chyba by trzeba było, ale Czekaj, jeszcze... co ja bym chciała jeszcze nie wiem gdzie jest ta... przetrzeć. No to ty może skończ tu, Dobra. ja idę tam chałupę ogarniam Dobra, jeszcze tutaj i później trzeba będzie podkurzam. ten, wiesz, to urządzenie całe, nie wiem gdzie go dałem właśnie. Although you're earthbound, you're earthbound. Dobrze, posprzątane o tyle o ile dla udowodnienia, no trochę jest czyściej, ale to pierwszy raz szlif taki z grubsza, później będzie doróbka, a teraz prześwietlamy jajca. Dobrze kochanie, to co? Prześwietlamy jajca. Prześwietlamy. Ta deska już chyba sucha powinna być. Nie wiem jaka strona była, czy ta? Wiesz co, to wszystko jedno. A co robisz teraz? No daję na poziomie, żeby wyciągnąć tackę. To dobrze, w międzyczasie jak tacka idzie na poziom, pamiętacie jak wspominaliśmy wam o zamrażarce, że nam padła. I to jest dokładnie ta. No ja zaraz przybliżę kamerę. No słuchajcie, ona wygląda naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zewnątrz. O uszczelki, no naprawdę wszystko, nic nie połamane. I kaput. No i kaput. Już wam nawet pokazuję z bliska. No, widzicie, wszystko jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji poza sercem, poza zamrażarką. No i niedawno byliśmy na przoku, mogliśmy to wywieźć, a nie będziemy teraz znowu już drugi raz papierów załatwiać, więc to na chwilę postoi. No ale no, zajmuje miejsce, to ani nie magazyn, ani nic, no musimy coś z tym zrobić. I polujemy na takiej wielkości zamrażarkę, na taką dużą. No bo u nas to już jest pełne, to już jest połowa, a jeszcze mamy tyle kur do wsadzenia i się nie pomieścimy. Więc musimy działać. Szukamy intensywnie, ale nie jest tak łatwo ze znalezieniem zamrażarki. Prawda, Żabciu? Już? No nie jest. Już prześwietlasz jajca, tak? No to nie jestem pewien. Jeszcze później zobaczymy. Ile ich mamy? 30 jajek. Jedno Marcinek upuścił. Żartujesz kiedy? A no jak je ładowałem, kurde, w rękach mi się zgniotło. Ty Ja mam jajka bardzo, to... powiem wam, mam bardzo takie toporne ręce. Nie lubię takich rzeczy robić, bo mi na ogół to wszystko źle wychodzi. Co ja robię? To było też dobre, już nie myślę. Tak, to było chyba dobre. Że mam mało wyczucia w nich i są toporne po prostu. A boję się ścisnąć, bo jak ściskam, to na ogół wychodzi to, że pęka. Dobrze, skup się teraz, żeby tych jajców nie pobić. W takich to jest ciężej zobaczyć, co? Ze zieloną, tak, z zieloną skorupką. Jest dobrze. To jest, wiecie, tylko 30 do przeglądnięcia. Też chyba nie za bardzo. 30 do przeglądnięcia, więc to nie jest tak źle, jak macie 100 jajek. Może wiesz, ja je sobie z boku położę i sprawdzę za jakieś kilka dni, bo niektóre są pięknie rozwinięte, a te takie właśnie nie za bardzo. Takie nie wiadomo, na dwoje babka wróżyła. To jest dobre. Dobra. Dobra. Słyszycie też szumienie, nie? To Tak, to inkubator, pompka, tak? Pompka do inkubatora, no. Musi wody napompować, a ona to robi bardzo powoli, bardzo tak ładnie dozuje, wiecie, że nie zalewa, tylko po troszku,
a ponieważ ja rano znowuż były z wodą, mogło być lepiej, to trochę tam spadła nam wilgotność o 3%, to teraz uzupełniam właśnie, dlatego tak to. No trochę ćwierka. Nie widzę, żeby się to wszystko tam, bo nie, już niektórych ewidentnie rośnie płód, na przykład w tym, a tamte po prostu takie żółtko działa. Dlatego pamiętajcie, zawsze więcej tych, jak wylęgacie, zawsze kupcie więcej tych jajeczek. Do tego przecież nie wszystkie się wylęgną, nie wszystkie są zalężone i jeszcze do tego dochodzi sprawa przecież kogutów, co nie, że będziecie mieli koguty, więc no tak, to są ewidentnie ładne, te chyba nie. Także koguty my z doświadczenia wiemy, że liczy się gdzieś na 50%, co nie, że 50% będzie kogutów. Czekaj, to się wyłączy tu. Korzystając jeszcze z okazji, że tu jesteśmy, chociaż zaraz będę mydła robiła, bo muszę tutaj mały remanent zrobić. Widzicie, to jest wszystko ładnie tutaj leżakuje, zakryte. O, proszę bardzo. Wiem, że co niektórzy są już zapisani, więc o, tu wasze mydełka są. A Klaudia ostatnio zrobiła eksperyment, chyba nieudany. Sam lawendę. No to Klaudia, dawaj, będzie eksperymentować. I zaeksperymentowała. Ale nie jestem z tego dumna, to będzie dla nas mydło. Nikomu tego nie polecam. Lawendę Klaudia dała, zobaczcie ile, bez umiaru. Po prostu sypnęłam tak Te do kwiaty nich. co mieliśmy, Tak, prawda? te kwiaty i te kwiaty No nie jednak... wygląda tak bez żółkły. No nie jest to ładne, poprzybarwiało tą... Ale zapachu to trochę jest. mydełko. Tylko patrz, i Klaudia, i dochodzi te mydełko, widzisz, że zobacz, ten środek co był taki innego koloru już teraz dochodzi. Nie wiem, no pachnie, bo ja No. jeszcze dawałam lawendę, no będzie takie mydło peelingujące. Tylko to jest wołowe. Tak, to jest wołowe, to nie jest na gęsim tłuszczu i kozim mleku. Więc będziemy my teraz z Marcinem mieć mydła lawendowego. Oj, Nie wiem, ile. mydeł to my Dużo. mamy, bo wiecie, no zawsze coś, wiecie, upadnie, z ręki się wymsknie, źle przytniemy, jest, wiecie, wyjątkowo wieśniacko, więc to już jakby nie pozwalamy sobie, tutaj- żeby wyszło do was. Dokładnie, a tutaj, o proszę bardzo. A to są Dojrzewają- wasze dojrzewają piękności. sery. Tak, to jak sery wygląda. Widzisz, ale zobacz, takimi klipsami dałam, że wiesz sobie Bardzo jest... dobry, kochani, bardzo dobry pomysł. No, Właśnie i chciałem wiesz, cię pochwalić, ale zapomniałem. Nic mi tutaj w tym momencie Nie wejdzie. nie wejdzie. A gdzie jest jeszcze jedna spięka? Czy to ta była spięka? Może to ta była, jakoś złapałam tak sprytnie. Wszystko naraz, nie? No, No. super. I wiesz, i wtedy nic mi tu nie wleci, ładnie szczelnie jest zamknięte. A ja będę musiała kolejne robić, tylko właśnie muszę zrobić mały remanent. Te nasze, wiesz co, te żabciu z tą lawendą wezmę, przerzucę gdzieś na osobny rak, że miałam miejsce teraz na te, Na te nowe. No, na nowe mydełka, bo A nie tam mam tyle już miejsca. masz, to jest całe To zajęte? jest wszystko zapchane, to Żartujesz. jest wszystko zapchane łącznie dotąd. Mam rany. raz, dwa, dwie półki wolne. Aha. No takie A można te maluchy powiedzieć. tam to też są jeszcze świeże, nie? To tutaj? No. Nie, to są nasze. To myślę, że to można zabrać. Czyli Aha. mam 3 półeczki. Raz, dwa, 3 półki I tylko. tam masz na... Dobra, to zaraz my się połączymy z wami, a ja muszę to z Klaudią uzgodnić, czy one stoją, bo może na stojąco, na Stoją. boku je dawać. Stoją, wszystko stoi. Tu Tylko... ale tu nie masz nic. A wiesz co, tak, no tu nie I mam, tu bo jest tak do oddzieliłam połowy, sobie. tu jest do No, połowy. no, O ale- Klaudia, ja tu widzę niezły burdel, niezły burdel i ty Nie mówisz, że jest trzymasz. burdel, ja po swojemu to ładnie uporządkowałam, mam datami oddzielone i wiem co A to nie jest wszystko jedna ta sama data? Nie, Nie. 10 dni różnicy. No dobra, Dobra, to my na chwilę działamy przerywamy dalej. i działamy dalej, zaraz będziemy. ojejcie, bez wygłupów. My mieliśmy chwilę tutaj Słabości. przed sekundą. Stary, Nie mów, dobrze. stary na wyżyny głupoty się wzniósł. Tak.
Dobrze, lepiej wytłumacz tutaj wszystkim, co ty teraz robisz. Teraz robię Znaczy, wywietrz... dalszy ciąg, tak, wiadomo. dalszy ciąg do wywietrznika tego grawitacyjnego, czyli już kupiłem taką, bo na początku miałem harmonikową rurę taką, ja nie wiem czy to jest aluminiowa, no taka harmonikowa, wygląda jak metalowo-plastikowo-aluminiowa, nie wiem jak to lepiej Chyba by to... ludzie wiedzą, no, harmonika. wiecie o co chodzi, ale Tak. coś mi nie pasowało i kupiłem sztywną setkę. Czyli tam jest sztywna rura włożona tutaj przez całość, tutaj widać i połączona jest z tym tutaj jakby tym wywietrznikiem. Słabo widać, ale Ten no wywietrznik jest regulowany, oczywiście ja już go włożyłem, czyli trzeba będzie tam to wyciągnąć i tutaj siatkę dać. I na to przyjdzie jeszcze taka ładna klapka maskująca, ale to będę musiał na silikon przylepić, takie to co ja odcinałem, bo to było źle zrobione. Dobra, no i będę mógł skończyć dalej tą ścianę, czyli ten moment mamy tak jakby zrobiony, gorzej jest znacznie w kuchni, co właśnie będę robił teraz, bo dlaczego jest w kuchni gorzej? Bo ta rura była, ja źle troszeczkę dziurę wyciąłem i musiałem w regipsie i musiałem po prostu dociąć wyżej, żeby rura złapała poziom. I przez to no, muszę teraz pianką uzupełnić i zaszpachlować i jakby robić tam cały ten. Nie jest to problem, no ja zdawałem sobie sprawę, że tu idealnie nie wyjdę, to nie jest takie to jakby aż takie też. proste, co nie? Dobra, to mam zrobione, to mam tylko tą siatkę na myszy, co nie? Myśmy chcieli tu wrócić. Ukroić? Dobra, to tobie dam zadanie krojenia i uszczelnienia tego. Dobrze. Tylko tak to trzeba zrobić, żeby mi tu nie zablokować tego. To pokrętła. Tak, żeby mi tego... O, widzicie? Tam jest nasza kuchnia. A poczekaj, no pokaż. A nie, tu nie powinno zablokować. Widzicie, o, sztywna rura. To teraz I ona fajnie oczywiście widać. teraz idzie trochę w dół, a ja właśnie ją muszę podnieść, usztywnić i jak wyschnie ta pianka, która będzie ją trzymać i izolować, to ja tam regipsem, to znaczy gipsem wszystko już wyrównam, czy tam jakąś szpachlą. No, a tutaj Klaudia teraz będzie musiała dorobić po prostu siatkę, żeby mysz nam nie weszła. Kochanie, z tej samej Wszystko. siatki, co pod spodem robiliśmy, prawda? Tej No drobniutkiej. wiesz, takiej antymyszowej, co nie? No najlepiej. Tam są takie ścinki małe, szczerze mówiąc, to może nawet... Tak, wiem, to nie musi być równe, to może po Rozumiem. prostu układać i wywijać. Okej, Byleby... okej, dobra, zaraz to zrobię. A ja idę po piankę. Dobra. O, nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to tutaj. widać, musi być w ten sposób, co nie? I czy ja tutaj, jak widzicie, dziurkę wyciąłem za nisko, no to wtedy nie mierzyłem tego, to było tak mniej więcej zrobione zaznaczanie, a to jest zaznaczanie tego uchwytu, który pójdzie w tym momencie tu, jak tu wszystko będzie wyrobione, ja go sobie poprzykręcam i na to wychodzi taka już ładna ta zewnętrzna maskownica, która jakoś tam w jakiś tam sposób wygląda, ale to wszystko już jest uwalone, kurde. No, a to taka, widzicie, aluminiowa była taka, no ciężko mi się z nią pracowało, wyrzuciłem to, bo ciężko mi się z tym pracowało. Ale musiałeś tą dziurę wyrąbać, wiesz? Wiesz jaka to jest Kawał dziura? To dziury. 40 cm dziura, bo my mamy ocieplenie właśnie w granicach, ja mówię ocieplenie łącznie z regipsem i łącznie z obiciem z domu na zewnątrz, to jest 48 czy 9 cm, bardzo duża jest. To mi zależało od samego początku, ja wiedziałem, że wiecie, dzisiaj wydam na ocieplenie, jutro nie wydam na jak to się nazywa, na grzanie. Coś ci nam tam podtrzymać, czy nie? Ona była kupę czasu utworzona, więc może tam gaz z niej zlasł albo co, ja nie No bo wiem tak też. słabo idzie, co? W ogóle nie idzie. No coś idzie, a może to już jest tam nic nie ma, co? Jest, właśnie to jest cały problem. Kurczę. Pełna jest. Daliśmy tam zacisk, jak widzicie, żeby podtrzymać tą rurę wyżej. No to mamy następny dzień, już pianka wyschła, ja ją wyskrobałem, już wam pokazuję jak to wygląda. Teraz troszeczkę ją cofnę tutaj, żeby mi szpachla weszła. I wiecie, zarobię to, wyschnie, no i będzie można montować. Ja akurat tutaj na silikonie zamontuję tą taki ładnie wyglądający biały punkt, o to ten, nie wiem jak to się nazywa.
nie wiem, jakaś maskownica wentylacji czy coś. No i zaraz będę się zabierał za drugą stronę. Druga strona już mam zrobioną też siateczkę. Później to pokażę właśnie tą antymyszową w tym złym rozwiązaniu. No i wiecie, jeden malutki etap skończony. Pierwszy raz to już wystarczy, bo to musi podesnąć, ja muszę to zeszlifować i zabrać po prostu jeszcze raz taką warstwę wykańczającą nanieść, żeby to wszystko ładnie było. No, wystarczy. Tutaj no tu już nie ma co, bo to pobrudziłem. Dalszy etap to wam pokażę, ja już to zrobiłem, żeby nie męczyć tutaj. Po prostu wyciąłem taki kwadracik i tu go wepchnąłem. Powiem wam, że no mega ładnie to wyszło, prosto i będzie służyć celowi. Mega mnie to cieszy, że nie muszę tutaj nic więcej kombinować. Teraz popatrzcie, tutaj założymy to. Tak jak tutaj było. Zresztą ja tutaj jeszcze muszę zobaczyć, czy tu pianki nie dopsikać. Może tutaj jeszcze pianki dopsikam, wiecie? Chociaż tam z tamtej strony jest ładnie to zrobione i tu też jest. Nie ma potrzeby. O. W ten sposób. I za chwilkę tutaj przyjdę, zamocuję następne deski i tutaj przykleję tą osłonkę przeciwdeszczową. Jakoś będę musiał tutaj taśmę samo przylepną dać i od góry to złapać, żeby ona mi nie spadła do czasu, aż silikon złapie. No i mamy zrobione. Dobra, to ja lecę po sprzęt. Szybciutko wam powiem, na czym polega ta wentylacja cała, wentylowanie grawitacyjne. Z jednej strony jest wiew, wlot powietrza. Ja go dałem od strony, gdzie nam najwięcej wieje, aby nawet wymusić taki cuk. I jest ten wlot od dołu. Dlaczego od dołu? Ponieważ chodzi o zimne powietrze, które tu będzie zaciągane, przynajmniej w teorii, i będzie przechodziło przez całe mieszkanie, aż na jego koniec. I teraz ja idę do końca i pokażę wam, o co chodzi dalej. Jesteśmy tutaj w sypialni, widzicie? I druga część tego grawitacyjnego tej systemu jest w sypialni na górze. Czyli ciepłe powietrze rozgrzane w całym mieszkaniu zostanie tutaj przepchane i tu w teorii zostanie wypchane na zewnątrz. Widzicie, na czym to polega? Oczywiście te wszystkie wentylacje są regulowane i na zewnątrz, i na wewnątrz, także można mieć ten cuk bardzo delikatne powietrza. Na przykład w zimie, no wiadoma sprawa, że to powietrze jest bardzo zimne i nikt nie chce, żeby się dostawało. Można sobie zmniejszyć, w lecie zwiększyć.
ustawić tak, że w teorii, bo ja tego nie jestem jeszcze w stanie stwierdzić, w teorii nie będzie trzeba otwierać okien i wspomagać tego. Także na tym to właśnie wszystko polega. Jest to oczywiście tu żadnych nie ma wiatraczków. Działa to wszystko na podstawie zimnego i ciepłego powietrza i jakby takiego lekkiego przeciągu. Chyba tak to najlepiej ująć. No, także wiecie już wszystko. Ja się wyłączam i daję Klaudii materiał do przetworzenia, żeby wyszło z tego cudo.